trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wtedy, jak przy zamknięciu getta wzmocnił się ten wielki ruch podziemny, bo powstały nielegalne gimnazja dla dzieci. Powstały na przykład to pod płaszczykiem tego Żytosu czy czegoś powstały wieczorem po godzinie policyjnej na tych podwórkach czytano, bo odbywały się wieczory autorskie, czytano poezję, śpiewano jakieś pozory życia kulturalnego. Były chóry, które śpiewały, występowały, na przykład dzieci wystawiały co 2 razy w tygodniu w teatrze różne sztuki, prawda? I sprowadzało się różne dzieci. Potem powstał tak zwany ruch kącikowy, przecież rodziców nie było w domu, albo był straszny głód. A taki kącik, to znaczy na podwórku zbierało się 20 dzieci, czy 30 dzieci z okolicznych domów. I tam się posłało instruktora, który jak gdyby były to przedszkola tak zwane. Może trochę starsze dzieci. Te, co nie chodziły do szkoły, do tych kuchni, gdzie dostawały tę zupę, to tam dostawały tą zupę. To był kolosalny ruch. O godzinie 4 trzeba było widzieć, jak te dzieci wychodziły z tych kącików tak zwanych i szły ulicą i śpiewały piosenki. Robiło to wrażenie, to wszystko było głodne, brudne, okropnie, ale jakoś zorganizowane. Na przykład na podwórkach bardzo często były takie ogródki, tak? Że było tak, znaczy ogródki, była trochę ziemi jakimś płotem, nie płotem, tylko takim parkanem żelaznym. Więc tam się siało marchewkę, tam pietruszkę i te dzieci to jadły. Nie tylko to był dodatek do tej zupy plujki, prawda? Więc to jakoś funkcjonowało. Oczywiście, że w międzyczasie były aresztowania, było bicie, wszystko się działo. Strach był kolosalny, ale to życie jakoś, to podziemne życie istniało. Gimnazja powstały nielegalne. Wszystkie przedwojenne gimnazja, z tych, co zostały uczniowie w Warszawie, a ci, co kończyli szkoły podstawowe i miały iść do gimnazjum, lecz uczyli się w nielegalnych gimnazjach. Tak, trzeba było płacić, bo ci nauczyciele nie miało z czego żyć. Większość płaciła, to były groszowe rzeczy, bo ci nauczyciele też umierali z głodu. Taki Wilejkowski też nauczyciel. Czego on uczył? Nie, matematyki. Też umarł z głodu. Więc to były jakieś marne pensje, ale się odbywały. Na przykład ja nie miałem z tym wiele wspólnego, ale z tego mojego podwórka, gdzie mieszkałem, to dużo dzieci chodziło do takiej gimnazjum. Oczywiście, że to nie była regularna nauka. Niby program był ten sam, który był przed wojną, ale nie odbywały się, bo jak była łapanka, to dzieci nie przychodziły, bo się bały przejść i tak dalej, i tak dalej. Ale coś się działo. To było zresztą bardzo ważne, że coś się dzieje, że to nie jest tylko głód, że nie głód tylko jest życiem.